Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? Jak u Ciebie z hiszpańskim językiem? To do przodu powoli. Nie, uczę się. Coraz więcej rozumiem, próbuję już rozmawiać, dogadywać się. Więc myślę, że tutaj nie będzie problemu większego. W szatni językiem obowiązującym jest hiszpański czy angielski? Hiszpański, ale wiadomo, że jest paru zawodników, których nie rozumiesz hiszpańskiego, no to gdzieś ten angielski też jest i z tym też nie ma problemu, bo cały sztab, trener tak samo, wszyscy rozmawiają po angielsku, rozumieją i tutaj ta komunikacja jakby naprawdę jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o zawodników, no może 2, 3, nic po angielsku, czy tylko hiszpański. Gavi, no pewnie 3 tam znalazłoby się, a reszta angielski miało styczność albo rozumie. Paru też zawodników grało w Anglii, więc to też jest łatwiejsze dla nas komunikacja, ale no wiadomo, że też to tylko przy takich sytuacjach, jak chcesz szybko coś wytłumaczyć, tak ja staram się od razu próbować po hiszpańsku rozmawiać, przygotować się nawet do rozmowy, coś gadać, nieważne co, aby gadać. Ja z tego założenia wychodzę, szczególnie na początku, więc próbuję i jakoś nie mam z tym większych problemów, nawet jak coś cięższego jest, to gdzieś tam, dopóki mogę, to próbuję, jak czegoś nie rozumiem, to wtedy przechodzę na angielski. Słuchaj, Hiszpanie mają generalnie fioła na punkcie piłki nożnej i Twojemu transferowi towarzyszy taka aura pewnego nawet rodzaju szaleństwa. Ty z niejednego pieca chleb jadłeś, ale zastanawia mnie, czy nawet Ciebie, faceta, światowca, nie zdziwiły rozmiary tego szaleństwa, jakiego to nabrało w pewnym momencie już, wiesz, rozmiaru i jak wszyscy o tym mówili, niemal cały świat. Ja powiem szczerze, że z jednej strony słyszałem, wiedziałem, spodziewałem się, że jakby to zainteresowanie będzie większe, ale chyba dopiero jak stajesz w środku i widzisz to, co się dzieje wokół tego, to tak naprawdę dopiero zdajesz sobie sprawę, gdzie jesteś, w jakim klubie jesteś, co to jest za klub i też nawet po pierwszym, nawet po tournée w USA zobaczyłem, że jest jeszcze inny kawałek, część świata, którego dotąd chyba nie poznałem, nie zobaczyłem, a teraz zaczynam go poznawać i zdecydowanie, oczywiście to szaleństwo było. Jak to ja zawsze do tego i tak z dystansem jakimś tam większym podchodzę. Oczywiście doceniałem to i patrząc z perspektywy mojej kariery, mojego wieku też, to po tylu latach tak odczuwać taką rzecz, gdzie nie spodziewałeś się, że jeszcze takie coś Cię spotka, czy nawet prezentacja na Camp Nou, czy to wszystko, to jest takie poczucie takiej dumy, takiego naprawdę takiej, nazwałbym nawet trochę kierunku miłości kibiców z innej części świata i to jakby to są te różnice, które widziałem, pomimo tego, że grałem w dużym klubie. Tak teraz jest to duży klub, ale jeszcze z inną częścią świata, jeśli chodzi o kibiców i o osób wspierających ten klub. Dzisiaj cała Ameryka Łacińska po prostu będzie, a już na pewno wie, kim jest Robert Lewandowski. Po prostu z racji języka, prawda? To już tak będzie. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska. Myślę, że świat chyba tak rozmawia, pół świata rozmawia po angielsku, drugie pół świata po hiszpańsku, więc to też ma przełożenie na popularność danego kraju. Ja zawsze mówiłem o tym, że jednak język też powoduje, że dany klub jest bardziej lub mniej popularny. Słuchaj, ale chyba i Ciebie zaskoczył na przykład fenomen Twitcha Gerarda Romero, który nagle robi wokół krótkiego filmu z Robertem Lewandowskim wielkie story i to się niesie w milionach. Znaczy dokładnie to ja Ci tak nie jestem w stanie powiedzieć, co to tak idealnie w internecie czy w mediach się działo, bo też tego do końca tak nie śledziłem, nie chciałem tego śledzić, bo nie było mi to potrzebne, ale zdawałem sobie sprawę, że jednak ten futbol hiszpański
to jest rozmowa na temat tego, że dany zawodnik pobiegł w lewo, a nie w prawo i jakby te dyskusje są naprawdę na każdy temat, każdy się zna na piłce i jakby każdy chce się wypowiedzieć i spodziewałem się, że często to będą takie dyskusje, które nie mają sensu, ale one były, są i będą, jakby ja nic nie mam co do tego i jakby musiałem to zaakceptować i też na to się przygotowywałem, że po prostu te różnice będą odczuwalne, czy nawet pewnie czas jakiś tam prywatny, czy na rozgrzewce zrobiłem to, czy się uśmiechnąłem, czy akurat mucha latała i ja grymas z twarzy zrobiłem, to wszystko będzie pewnie rozpatrywane na czynniki pierwsze, ale z drugiej strony ja sobie tak zacząłem do tego podchodzić, że to jest też piękno futbolu, które fajnie przeżyć, doświadczyć, bo ja zdaję sobie sprawę, że piłka nożna to jest jakiś etap twojego życia, to nie jest etap całego życia. Ja sobie zdaję sprawę, że mi zostało parę lat grania na tym najwyższym poziomie, więc to nie jest bliżej niż dalej, ale wiem, że jeszcze mogę grać na nim przez parę lat i to też jest piękne. I z jednej strony z moim doświadczeniem, z moim wiekiem łatwiej mi przychodzą pewne rzeczy i z akceptowania pewnych rzeczy, których wcześniej doświadczyłem, a które też nie odbiją się na pewno na formie, bo za dużo przeżyłem, za dużo widziałem w piłce nożnej, ale z drugiej strony mam takie poczucie wewnątrz czegoś takiego szczególnego i jakby to też jest piękne w tym wszystkim. Musisz się nauczyć, że na boisku nie rozmawia się z kolegami normalnie, tylko się rozmawia zasłaniając usta, bo tutaj też jest mnóstwo programów, gdzie są faceci od analizowania ruchu ust i będą wiedzieli, co tam Lewandowski powiedział do kolegów. No to prawda, to też zaczynam się tego uczyć, bo to też może być ryzykowne. Nawet jak po meczu z kimś rozmawiasz i rzeczywiście tak jest, no ale no jednak ta popularność tej dyscypliny powoduje, że wszystkim się interesują i chcą wiedzieć. I czasami nawet pewne rzeczy są źle zrozumiane, ale już jak pójdzie to w eter, to już tego nie zahamujesz. Czy globalna popularność może zmęczyć? Pytam zupełnie poważnie, bo jeśli widzę jakieś minusy kariery piłkarza twojego kalibru, no to właśnie popularność, która może być miła, wiadomo, jest miła, ale na pewno jest też męcząca niepowierzenia. Na pewno są sytuacje, które męczą poprzez tą popularność, ale ja nigdy nie podchodzę do tego, że to męczy. Jakby może wcześniej miałem z tym przez jakiś czas takie pytania, czy to mnie męczy, nawet jak była ta popularność dużo mniejsza, ale w jakimś innym części, załóżmy, mojego rozwoju, czy w innym ogródku, jakim byłem, to zacząłem sobie nad tym rozmyślać i zastanawiać się, czy ja do tego powinienem podchodzić, że właśnie to mnie męczy, albo tak jak widzę u innych, że niektórych to męczy. Ja zacząłem to inaczej odwrócić trochę. Ja zacząłem jakby to akceptować, że coś wiąże się z czymś i doceniać przede wszystkim to, w jakim miejscu się znajduje i że ta popularność jest i jakby ona się nie zmieni, nie walczyć z nią. Myślę, że są sytuacje, w których po prostu chciałbym albo wolałbym być takim anonimowym, ale takim, że mógłbym coś zrobić na spontanie, nie myśląc o tym, że ktoś mi może nie to, że przeszkodzić, ale zakłócić daną rzecz, którą wykonuję, czy to z rodziną, czy cokolwiek, ale z drugiej strony zacząłem myśleć o tym, no trudno, no tak jakby to jest część twojej pracy, część tego, co robisz, część tej dyscypliny i popularności tej dyscypliny, jaką towarzyszy piłka nożna. I nie zacząłem z tym walczyć, przestałem z tym walczyć, przestałem o tym myśleć jako coś negatywnego, tylko coś pozytywnego, fajnego, bo wiedziałem, że wiecznie to pewnie nie będzie trwać. Oczywiście piłka nożna była, jest i będzie popularna, ale gdzieś wiadomo, dopóki grasz, to jesteś na tym świeciku. Jak przestajesz grać, to gdzieś tam powoli będziesz schodził z tych pierwszych stron gazet. I z drugiej strony pomyślałem sobie, jesteś w miejscu, w którym jesteś, doceniaj to, doceniam i to jest fajne. I nie powiedziałbym, że to jest męczące, tylko zawsze staram się szukać tych plusów nawet w danej sytuacji. I mi się wydaje, że czasami sobie pomyślałem, Ania do mnie pomyślała, doceniaj to, bo później masz za tym tęsknić. Wydaje mi się, że wolę to doceniać i mieć poczucie i zaakceptowaną sytuację, niż myśleć, o Jezu, znowu jak coś, po co, mógłbym co innego robić. Nie, jakby do tego zacząłem po prostu inaczej podchodzić. Tutaj ludzie zakłócają twój, powiedzmy, taki codzienny spokój? Czy szanują to, że... Nie, myślę, że nie jest aż tak źle, jak mogą się spodziewać. I chyba ludzie też szanują prywatność i to, że jest się z rodziną i nie ma większych problemów, jak akurat się powie, że nie w danej chwili, że jest się z rodziną, że jakby ten czas też jest prywatny, jakby ludzie też to akceptują.
i zdają sobie sprawę. Akurat też w zależności pewnie jaki okres. No, wiadomo, że Barcelona jest miastem turystycznym, więc w tym okresie letnim jest bardzo dużo turystów, pewnie później będzie trochę mniej. Inaczej to będzie wyglądało, więc wydaje mi się, że naprawdę do życia, no, myślę, że chyba każdy, kto był w Barcelonie, wie, jakie są plusy tego miasta. I my jesteśmy akurat rodziną aktywną, więc lubimy spędzać czas na rowerach, spacerując, chodząc. I nigdy nie bym pomyślał, że nie wyjdę na ten spacer, nie pójdę na rower, bo ktoś mnie rozpozna, bo ktoś mi zakłóci ten spokój. Nie, jakby akceptowałem to, że to może się wydarzyć, nawet jeśli jestem z dziećmi, ale ja wolę, jakby dla mnie priorytetem jest to, żeby być szczęśliwym, robić to, co mogę, a nie żeby nie robić czegoś, co mógłbym robić, ale nie będę robił właśnie przez to, że ta popularność jest, albo ktoś zakłóci mi ten spokój, który tak naprawdę poza paru sekundami zadania pytania, odpowiedzenia, można dalej robić to, co się zaplanowało. Wiem skądinąd, że udało Ci się mimo wszystko w pierwszych dniach pobytu w mieście zwiedzić nawet Sagradę Familię. Jak to zrobiłeś? Czy przykleiłeś wąsy, brodę? To było tak. No. Oczywiście jakby miałem czapkę, okulary i maseczkę. Okay. Maseczkę, okej. Znaczy nie jest obowiązkowo, ale ja rozumiem, wykorzystałem to. Tak, poszliśmy całą rodziną. Do czegoś się przydały te maseczki wtedy? Jakby tak, ten pomysł był, więc poszliśmy na zwiedzanie. Jakby, no to był, myślę, że nasz taki punkt, jeden z pierwszych obowiązkowych do zwiedzenia w Barcelonie i rzeczywiście taka historia była. Nikt nie rozpoznał Cię zza tych okularów i maseczki? Na chwilę zdjąłem tą maseczkę czy coś i tam jedna, dwie osoby, ale akurat nie było zamieszania, bo jakby wszyscy są skupieni, patrzą w górę, więc to nikt tam nie patrzy na siebie, więc to było takim plusem i jakby tu było fajnie spędzony czas z rodziną, z dzieciaczkami, chcieliśmy jakby pokazać, zwiedzić też samemu, bo nigdy nie zwiedziliśmy. No i to był taki pierwszy punkt chyba, jaki zwiedziliśmy w Barcelonie. Zmieńmy temat. Jesteś perfekcjonistą, dbasz o wszystko, dbasz o swoją dietę, o trening, o sen, wszyscy wszystko o tym wiedzą. Mnie interesuje kwestia, jak przygotowujesz się bardzo ogólnie do kolejnego rywala, z którym przyjdzie Ci zagrać. Czy ty sam dla siebie robisz sobie pracę domową, żeby wiedzieć, ten obrońca zachowuje się tak, a nie inaczej, ten bramkarz robi to, a nie inne rzeczy? Czy zdajesz się na to, co twoi ludzie ze sztabu, którzy są za to odpowiedzialni, ci przyniosą? Nie, jedynie jakby ludzie, którzy ze sztabu przygotowują albo przygotują materiał wideo i które jako drużyna oglądamy, ewentualnie coś indywidualnie mi pokazują, to jest jedyna rzecz, którą oglądam, ponieważ instynkt boiskowy jest dużo ważniejszy niż to, co się przygotuje w teorii. I czasami można się przygotowywać na coś, ale dana sytuacja zmieni Twój sposób myślenia albo daną sytuację na boisku spowoduje, że będziesz musiał inaczej wykonać ćwiczenie albo uderzenie niż te, które analizowałeś wideo i na którym byś się bardzo skupił, ponieważ wydarzenia boiskowe, nie możesz się przygotować do meczu tak, że brać za pewnik, że nawet jak 1-1 dana sytuacja się wydarzy, którą analizowałeś, to tak samo to z boiska będzie wyglądało, bo jeśli tak byś się przygotował, to Twoja głowa, Twój mózg nie był gotowy i przygotowany jeśli chodzi o tempo reakcji, na zmienienie w ułamku sekundy podjęcia decyzji, która efektem końca będzie bramka, a nie wykonanie tego samego, co na wideo, ale efektem nie będzie bramka, tylko przestrzelony albo obroniony przez bramkarza strzał. Jakby to nie jest takie teoria, zawsze będzie teorią i nigdy nie będzie praktyką. Oczywiście jakiś tam ułamek tego można wziąć, ale nigdy nie będę brał tego jako pewnik, bo w meczu zupełnie realia są inne i sytuacja boiskowa daje Ci ten impuls, który później Ty decydujesz albo wybierasz rozwiązanie na boisku i nie da się tego 1-1 wziąć. Ciekawi mnie, czy masz jakiś swój prywatny, osobisty ranking bramek, które strzeliłeś, czy gole, które siedzą w Twojej głowie dłużej, z jakiegoś powodu, bo były ważne, bo były piękne, bo wiąże się z nimi jakaś historia, nie wiem. No zawsze będę miał chyba całokształt tego meczu, 5 bramek w 9 minut i tą 5. bramkę, tą wisienkę na torcie. Ze względu na wszystko, na te rekordy Guinnessa, na 5 bramek w 9 minut, na tą 5. bramkę, jeśli chodzi o to, jak ona wyglądała z woleja, uderzenie z powietrza, odchodząca bramka się nawet nie ruszył, więc zdecydowanie oczywiście były ważniejsze bramki, jeśli byśmy pojedyncze bramki wybierali, ale całokształt tych 5 bramek, 9 minut i ta 5. bramka to było coś szczególnego. Myślę, że ćwierćfinał Mistrzostw Europy z Portugalią.
ta bramka też jakby dała taką szczególność, jeśli patrzymy przez pryzmat reprezentacji Polski, takiego meczu rangi wyższej, tak, ćwierćfinał Mistrzostw Europy i jakby ta bramka chyba w drugiej minucie jest strzelona, no to zdecydowanie pewnie tych bramek pewnie dużo więcej bym znalazł, ale osobiście sytuacja, czas, wszystko jakbyśmy zebrali, no to takie pierwsze, o których pierwszych bramkach pomyślałem. Jakbym zaczął teraz wymieniać, to pewnie i kolejne. Ale właśnie o to chodziło, żeby to był impuls. Ale te pierwsze mi przyszło, no to 5 bramek, ta 5. bramka z Wolfsburgiem i ćwierćfinał Mistrzostw Europy z Portugalią. A ładna bramka cieszy bardziej niż taki gol farfocel? Myślę, że tak. Myślę, że bardziej cieszy. No, to oczywiście w zależności od tego, czy ten gol farfocel to jest 3. bramka, czy pierwsza i jedyna, tak samo jak jedyna i ta ładna. Więc zdecydowanie piękna jedna jest dużo lepsza niż jedna farfocel, ale jak już 3 farfocel się strzeli, no to inaczej się na to patrzy. Czy taki killer jak ty z kolei, taki facet, który strzela bramki na potęgi, lubi asysty? Czy asysta może cię cieszyć tak samo jak bramka? Cieszy asysty, szczególnie jeśli one też są ważne i takie no swojego rodzaju. Wiadomo, że jednak napastnik raczej od asyst nie jest nigdy brany, że to jest coś szczególnego, ale no zdarzało mi się asysty, które miałem naprawdę poczucie takie no fajnie to wyszło. No nawet Tarabona chyba z Schalke to graliśmy, do Thomasa Müllera, no to była fajna asysta i ona często jak gdzieś ją widzę, to taki ten dreszczyk tego meczu i tej asysty ciągle we mnie siedzi. A jaką bramkę jeszcze chciałbyś strzelić? Czego ci brakuje? No bo jesteś zawodnikiem, który pewnie gro goli strzela z pola karnego, bo jesteś tego typu w sumie zawodnikiem. Czy nie marzy ci się taki gol z 35 metrów po widłach? No, jak rozmawiamy na temat takich bramek, no to może z dystansu faktycznie, no, po widłach ja nie mam takich szans. No bo jesteś w innych sytuacjach boiskowych. Tak, boiskowych, ale no, taka bramka z dystansu w moim przypadku to też jest coś szczególnego, bo jest to rzadkie. No, rzadkie wygląda, że nie mam szans, nie poruszam się po tym boisku, ale z dystansu takie uderzenie mocne, no, górny róg, tak, to zdecydowanie. Chyba to by było, sprawiło mi taką dodatkową przyjemność postrzelenia bramki. No, zdecydowanie. Widzisz, jakieś jest wyzwanie na najbliższe miesiące. Pewnie tego nie śledzisz, ale ja wykonałem pracę domową, żeby trochę poczytać, co o tobie się mówi i pisze. I bardzo wielu fachowców docenia to, jakiej klasy napastnikiem jest Robert Lewandowski, ale mam wrażenie, że nie doceniają twoich umiejętności technicznych. Tymczasem obejrzałem niedawno też gdzieś na Twitterze taką 2-minutową zbitkę, głównie z Bundesligi, z reprezentacji Polski, nie wiem, akcja ze Słowenią, ten słynny twój taki, wiesz, wyskok i przyjęcie piłki w Bundeslidze, który śmiało mógłby zastąpić logo, wiesz, Bundesligi i tak dalej. Mnóstwo goli, podań, zagrań, z którego wynika, że ktoś, kto mówi, że Lewandowski nie jest techniczny, to się po prostu myli. Czy ty nie masz poczucia takiego, i moje pytanie, nie masz takiego trochę poczucia, że jesteś pod tym względem niedoceniany? Moim zdaniem to też mogła być specyfika ligi, bo widzę różnicę zagrań. Jaka była w Niemczech, jak zrobiłeś coś technicznego, jakiś zwód, kogoś ograłeś, a jaka jest w Hiszpanii. A zdecydowanie kibice w Hiszpanii doceniają bardziej takie rzeczy, bardziej zwracają na nie uwagi, niż to było w Bundeslidze. Jednak w Bundeslidze ten Ordnung miał znaczenie i tam ta finezja była mniej chyba ważna niż to, że na końcu wygrałeś. A tu w Barcelonie kibice, każdy taki zagranie, kiwnięcie, próba jakby są tą euforią tak otoczeni i tak poniesieni, że też to doceniają. I myślę, że w jakimś stopniu też przez pryzmat ligi to było odbierane. Przez pryzmat tego, jak liga albo na co zwraca uwagę, albo na co było ważniejszego, i na co kibice zwracali uwagę przede wszystkim. Więc wydaje mi się, że tutaj bardziej trafiło do tej szuflady, tej ligi i chyba przez to też wiele osób nie zwraca uwagi właśnie na inne rzeczy, które pewnie w meczach wielu zawodników pokazuje, ale jakby później nie było o tym rozmowy.
Jesteś gościem, o którym panuje też opinia, że nigdy nie tracisz swojej zimnej krwi na boisku. Być może też z powodu wieku, który już masz. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy nie irytuje cię, kiedy, nie wiem, obrońca gra, a tutaj w Hiszpanii takich będziesz miał, bo oni się lubią tak w cudzysłowie przytulić do napastnika i trochę pokopać, i trochę poszarpać. Czy nigdy nie wyjdziesz z siebie i nie staniesz obok? Nie mam pojęcia, czy nigdy tego nie zrobię. Ale myślę, że kontrola tych moich emocji akurat w moim przypadku jest na tym wyższym poziomie. Ale czy zawsze będę w stanie się kontrolować tego? Nie wiem. Oczywiście, że mogą być sytuacje, gdzie będę mocno poddenerwowany, ale były wcześniej sytuacje, gdzie faktycznie ja się często denerwowałem, ale szczerze powiedziawszy, że często te akcje mnie też pomagają w tym, żeby się pobudzić, żeby bardziej być jednak skupionym, gdzieś tam próbować przechytrzyć tego zawodnika. I ja raczej czasami mi brakowało takich zagrań, takiego gdzieś ktoś mnie kopnął, nawet jak ktoś mnie faulował, to często to był dobry dla mnie taki efekt, takiego bodźca, takiego pobudzenia, takiego większej koncentracji niż to, że ja grałem, próbowałem, ale tak wszystko było na takiej jednej linii. A taki bodziec czasami mi jest potrzebny i mnie powoduje, że jednak ta koncentracja, taka determinacja, takie wkurzenie, bo u mnie to wkurzenie to jest raczej pozytywna rzecz. Ja nie jestem zawodnikiem, że jak się wkurza, to traci koncentrację, tylko wręcz przeciwnie, dostaje takiego dodatkowego kopa, ale takiego pozytywnego, gdzie te wszystkie receptory pobudzają się jeszcze bardziej. I myślę, że już tyle razy walczyłem z takimi obrońcami, nawet to też było w lidze niemieckiej, gdzie raczej, pomimo tego, że może być tego więcej, zdaję sobie sprawę, to niekoniecznie może to na mnie źle wpływać, wręcz przeciwnie. A pamiętasz, kto ci tak najbardziej znalazł za skórę? Bo ja mam taki oczywiście, to jest był zawodnik z Eintrachtu Frankfurt, na Z się Zambrano, jakoś tak się nazywał się i to był chyba z Ameryki Południowej zawodnik. Tylko to już nie był zawodnik, który grał w piłkę. Ja bym dodał. On jakby w ogóle nie był skupiony na piłce, jakby skupiony tylko, żeby krzywdę mi zrobić i to było za dużo. Co innego jak gra, walczy ostro, ale o piłkę, gdzieś chce tą piłkę wygrać, a co innego jakiego raczej z myślą jest zrobienie krzywdy i jakby to widać na boisku, który zawodnik gra twardo, ale chce wygrać mecz, chce zdobyć piłkę, a który w ogóle na piłce nie jest skupiony. I tak, to zdecydowanie to było za dużo i tu wielokrotnie się nie tylko wkurzałem, ale już irytowałem z względu, że sędzia nie widział takich rzeczy. I to jest ciężkie, bo czasami napastnik zrobi pół ruchu, dużo mniej, dużo słabiej coś zrobi, a już otrzyma nawet czerwoną kartkę, a obrońca może zawsze więcej. I to są trochę zawsze nierówne walki. Artyści futbolu, albo nawet nie artyści, tylko ofensywni piłkarze powinni być bardziej chronieni przez sędziów w dzisiejszym futbolu? Czy sędzia powinien czytać grę? Jeśli to się wydarzyło raz, drugi ktoś gra twardo, ale przepisowo to okej, ale to widać, który zawodnik chce zrobić krzywdę i nie każdy sędzia jeszcze potrafi to wyłapać i jest to ciężkie, no bo nie każdy jest w stanie to wyłapać i bardziej tu sędzia powinien to czuć. Dobry sędzia czuje tą grę, widać, że zawodnik nie gra w piłkę, że nie chce grać w piłkę, tylko chce zrobić krzywdę, no to powinien bardziej jakby zwracać uwagę i jemu nawet z zawodnikiem rozmawiać. Bo ja rozumiem twardą grę, ja tego jakby nie boję się i bark w bark, walka w powietrzu, tylko jeśli że na koniec z myślą o wygraniu piłki, o pozycję, to tak, ale nie z myślą, że piłka leci, a zawodnik się nie patrzy w ogóle na piłkę. To już daje ci, sędzia powinien wiedzieć, kurde, coś tu mi nie gra, muszę zwrócić na niego uwagę. Następnym razem zobaczę, czy on w ogóle patrzy na piłkę, może chce mu tylko krzywdę zrobić. Dam mu kartkę, się uspokoi, nie da, no to trzeba podjąć decyzję, że powiedzieć może jeszcze raz fauluje, nieważne jak dostanie drugą. I to wtedy ma rację bytu. Ale jeśli ktoś gra twardo i jakby przepisowo, no to zgodnie z zasadami futbolu to nie ma większego problemu. A pamiętasz parę Chiellini Bonucci z Ligi Mistrzów? Kiedy byłeś tam już tak o włos od tego, żeby z boiska wylecieć, a skończyło się strzeleniem gola. Tak, oczywiście pamiętam, tylko ja wiem, że to była ich taktyka też, to jest ich granie. Jestem ciekawy, czy wtedy zjedli ten czosnek, który podobno lubili jeść i potem chuchać napastnikowi w kark, żebyś... Co, ja lubię czosnek, więc może nie zauważyłem. Nie przeszkodziłoby mi to, ale zdawałem sobie sprawę, że jakby to jest ich gra, ale ja czułem, że to nie jest gra na to, żeby zrobić krzywdę, tylko żeby sprytem spróbować wygrać, tak? Tu sfaulować, tu szczypnąć, tu troszkę, ale to nie jest tak, żeby zrobić krzywdę. To było bardziej
typowo taktyczna Na to gra. jesteś przygotowany. I to jest co innego. I to jakby ja wiem i tutaj to jest też ciężkie dla mnie w tym momencie, no bo to jest taka trochę więcej taktyki tej teorii, co tu zrobić, jak przechytrzyć przeciwnika, ale gdzieś, żeby on też trochę czuł, że nie da rady, że mu nie wyjdzie i zdecydowanie tak, no, tym bardziej, że widzisz, że to jest zawodnicy, którzy są mega doświadczeni, bo zagrali kilkaset meczów w reprezentacji jakby w klubie i szukasz jakiegoś rozwiązania. Faktycznie to czasami z pomocą kolegów jest łatwiej, bo samo oczywiście jest ciężko, jeśli na tobie jest uwaga 2-3 zawodników, ale to też można wykorzystać tak, żeby ktoś inny miał wolne miejsce i czasami no, trzeba się poświęcić dla drużyny. To chciałbym zostać przy tym wątku młodzieży. Ja pamiętam młodego Roberta Lewandowskiego, który przyjechał kiedyś, to było nasze takie pierwsza rozmowa, pierwsze spotkanie do Ligi Plus Ekstra i pewnie już tego nie pamiętasz, ale... Wtedy to chyba prawie nowy budynek był jeszcze. Prawie tak. I słuchaj, i wtedy prosiłeś nas przez telefon w trakcie takiej rozmowy, nie wiem, chyba ze mną, że czy jeszcze mógłby ktoś jeszcze przyjechać razem z tobą z Lecha, bo nie miałeś pewności, czy to dźwigniesz jako jedyny gość takiego programu, bo byłeś młodym chłopakiem, który dopiero strzelił. No tak było. Widzisz, no. A sam byłem w końcu, czy nie? Czy z kimś? Nie, byłeś chyba byłeś z Gajosem, wtedy przyjechaliście w parze, no? Tak? Z Gajosem? No? Nie, ja nie grałem. Możliwe? Jeszcze nie graliście wtedy z Gajosem? Nie, nie graliśmy razem. To ja to sprawdzę. Sprawdzę na obrazku, z kim byłeś. Na pewno było was wtedy dwóch z Lecha Poznań. Przyjechaliście w parze, chociaż no nie chcę mówić, że twój kolega był trochę piątym kołem u wozu, ale to ty byłeś głównym bohaterem tego spotkania. Bo bardzo się zmieniłeś od tego czasu, jeśli chodzi również o wywiady. I dzisiaj wydaje mi się, że masz, nie wiem, czy dobrze to czytam, odczuwasz dużo większy ciężar słów, które wypowiadasz, odpowiedzialność za to słowo. Nie wiem, czy nad tym pracowałeś, bo wydaje mi się, że to jest, że nie wiem, być może miałeś jakieś szkolenia medialne. Nie wiem, jak to było. Chciałbym się tego właśnie od ciebie dowiedzieć. Wiadomo, że samo doświadczenie i wiek robi swoje, ale tutaj wydaje mi się, że jest coś więcej. Tak, masz rację. Ja pamiętam idealnie taki moment i to jak chyba już byłem w Lechu Poznań. Jak każdy, oczywiście to na inną skalę, ale w tamtym momencie wydawało mi się, że to jest duża skala, ale no, dla mnie duża, wiadomo, dla świata piłkarskiego pewnie nie. Ale wtedy jak już udzielałem wywiadów i te słowa, które zostały przeze mnie wypowiedziane, później właśnie pierwszy raz doświadczałem tego, jak one zostały odbierane i źle odbierane. Jak rezonują. Tak, i to było dla mnie takie, miałem 20 lat, tak, tam plus minus. I to był pierwszy dla mnie znak, że te słowa, które wypowiadam, niekoniecznie są interpretowane tak, jak ja bym chciał, żeby interpretowane były, a przede wszystkim nie były tak rozumiane, nie tylko kontekst wypowiedzi, który wypowiadałem, ale jakby ten kontekst był wyrywany z całych zdań i tworzone były historie nowe. I to chyba pamiętam idealnie, że to było dla mnie takie pierwsze doświadczenie, pierwsza nauka tego, że jednak no, trzeba zwracać uwagę na to, co się mówi, bo nie każdy później chce interpretować to tak, jak powinien, tylko interpretuje to po swojemu. No ja żadnych szkoleń takich medialnych raczej nie miałem. Oczywiście ja z racji tego, że jakby współpracujemy, Ania szczególnie współpracuje z różnymi osobami, jeśli chodzi o profesorów, doktorów, czy też nawet trenerów innych, no to ten kontakt mam, ale poprzez rozmowy. Ja nigdy nie miałem szkoleń medialnych. Myślę, że to też przyszło z wiekiem, z doświadczeniem, z x udzielonych wywiadów, czy to w języku polskim, czy też w innych językach, oczywiście w każdym zakątku świata. Jakby ta wiedza, to doświadczenie chyba... Ja też jestem osobą, która lubi się uczyć poprzez doświadczenia, poprzez to, co zobaczyłem, czego doświadczyłem, co przeżyłem. I jakby to mi chyba dawało opcję do tego, że wiekiem mówiłem to, co używałem słów, jakich powinienem, ale jeszcze z późniejszym wiekiem zacząłem mówić to, co uważam, znajdując odpowiednie słowa. Jakby to była chyba taka droga moja, która dała mi wiele jakby korzyści, wiele doświadczeń, bo ja nigdy nie myślałem o tym, że tu i teraz świat się kończy, tylko nawet jak coś powiedziałem, co nie do końca ktoś mógł zrozumieć, o co mi chodziło, no to mówię, dobra, no ten temat zaraz się skończy, zobaczyłem, wiem, o co chodzi, wiem, jak też poznałem świat i realia mediów, jak one funkcjonują od środka, nie od tego, co się widzi, co się czyta, tylko to wszystko, jak
jakby od tyłu i jakby łatwiej mi było zrozumieć i zaakceptować przede wszystkim pewne interpretacje i pewne wypowiedzi nawet niektórych osób, bo wiem, po co one były i dlaczego. A pamiętasz najgłupszą rzecz, jaką sobie przeczytałeś gdziekolwiek? O Jezu, to za dużo, wiesz? Pewnie jakbyś wziął pierwszych parę rzeczy sprzed paru dni, to byśmy już mogli analizować i parę rzeczy wysłuchać. Myślę, że najwięcej takich głupot to tych prywatnych. To jest chyba, to bardzo dużo by było, pewnie można było znaleźć, ale jakby to jest, patrzysz albo ktoś ci mówi, pisze, no to jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi, no Bo najzdrowiej. bo nie ma szansu z tym, nie ma czasu, szans z tym walczyć, bo nie ma sensu. Oczywiście co chwilę mógłbyś to prostować, ale po co? No, po prostu nie moglibyśmy się skupić tylko na, załóżmy, jednym kraju, no bo to jest jakby niemożliwe. No, przez to, że te wywiady są z telewizjami, z mediami z całego świata, no to dopóki to nie jest jakaś tam przekroczenie takiej większej granicy, no to trzeba to zaakceptować, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i czasami takie rzeczy się zdarzają, ale no dużo było rzeczy takich, cały czas pewnie jest nieprawdziwych, wyssanych, wymyślonych, też dużo historii jest wymyślonych na potrzeby sprzedaży pewnie, kliknięć, tak, bo to jest ważne, ale jakby czasami się człowiek uśmiecha, czasami też się denerwuje, no bo są to wyssane z palca, ale czasami też nawet o tym nie wiemy. I chyba to jest najlepsze rozwiązanie, jak nie wiemy, ale czasami ktoś spyta się nas, a my w ogóle nie wiemy, no ale przez to, że ktoś się spytał, no to automatycznie się dowiadujemy, o co chodzi. Ale chyba ta nieświadomość czasami jest zdrowsza i łatwiejsza. Zostając przy młodości, Gavi, Pedri, z którym zdajesz się rozumieć naprawdę bez słów z marszu od początku, Fati, Balde, wszystko młodzi ludzie z La Masia, która to szkoła nauki futbolu no, obrosła legendą, już pewnym takim nimbem czegoś bardzo szczególnego, czegoś bardzo wielkiego. Ty teraz tego dotykasz, no wiadomo, dość krótko, ale jednak dotykasz z bliska. Czy możesz powiedzieć, że jest to faktycznie coś nadzwyczajnego? Czy ci ludzie myślą inaczej o piłce nożnej niż młodzi ludzie wychodzący z Lechu Poznań czy z Bayernu Monachium? Myślący to bym nie porównywał, ale to raczej grających. To widać różnicę i sam jestem czasami pod wrażeniem tego, jak w takim wieku można być dojrzałym piłkarsko. Nie życiowo, mentalnie, bo to jakby... Ale ja też o tym bardziej myślałem, czy tak, że myślących o piłce, futbolu. Nie, to bym nie porównał, że to jest jakaś duża różnica. To znaczy nie powiedziałbym, że to jest jakaś duża różnica, no bo człowiek nie przeskoczy wieku, którym jest. No nie jest tak, że za granicą osoba w wieku 18 lat będzie myślała jak osoba w wieku 26, bo to tak samo ludzie żyją, tak samo dorastają, ale myślę, że tu już te piłkarskie aspekty powodują, że jest im łatwiej przede wszystkim w wieku 18 lat przy tym wyszkoleniu, przy tym talencie, który mają, wskoczyć już wyżej na ten wyższy poziom i zdecydowanie oczywiście może ludzie obyci, bo to jest jakby ta obytość w świecie piłki nożnej, której no, w Polsce brakuje i za granicą i wokół patrząc, obserwując tych ludzi, to jest coś, czego mi zawsze brakowało i co ja uważam jako wartość największą, będąc młodym zawodnikiem. Oglądanie, podpatrywanie osób doświadczonych, obytych w tym wielkim świecie do tego, żeby samemu stać się wielkim piłkarzem. I to jest duża wartość, której wcześniej nie widziałem, bo nie miałem takiej przyjemności, ale z czasem, jak widziałem, to mi dawało największe pole rozwoju. Pole takiego... nie tylko tej samej dyscypliny do rozwoju, nie tylko myślenia tym, na czym mogę się rozwinąć, ale czasami zachowanie nawet takich ludzi. To było coś, co mi imponowało i też podpowiadało, w którym kierunku iść, na to zwrócić uwagę. Pomimo tego, że oni nic nie mogli zrobić, ale ich zachowanie, sposób bycia, obycie, ja to czułem od nich i to była dla mnie taka wartość dodatnia, której wcześniej no, rzadko tak naprawdę spotykałem. To twój były kolega klubowy Thomas Müller powiedział po meczach chyba z Barceloną, że Barca jest znakomitym zespołem, kiedy jest z piłką, że to oni kochają. Natomiast brakuje im intensywności i brakuje im takiego, kiedy są bez. Teraz ci powiem, że ten okres przygotowawczy, jaki mieliśmy, to nie spodziewałem się, że będzie tak dobry i tak fajnie intensywny,
bo spodziewałem się, że będzie dużo słabszy. Tak jest, bo takie było myślenie o Barcelonie jeszcze w poprzednim sezonie, że jest im za miękko, za lekko. Jakbym porównał okres przygotowawczy w Bayernie Monachium razem z naszym przygotowaniem, tym co też u Holga Broysia w Bayernie Monachium, to powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony, że to jest bardzo podobne. Nawet naprawdę było też ciężej niż podobnie albo ciężej niż w Bayernie Monachium, jeśli chodzi o taką nie tylko intensywność i jakość samego treningu, ale też co robiliśmy bez piłki biegając. Jakby ten trening był bardzo, ja wiem, znam te treningi, one są bardzo efektywne. Jakby tutaj jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak dobrze ten okres przygotowawczy wykonywaliśmy, jak ciężki był, ale ciężki nie taki, że harowaliśmy bez myśli, bez takiego, że bieganie po górach, tylko wszystko to było przemyślane, to co ja też lubię i to coś ja wiem, że to daje największą korzyść i efekt. I zdecydowanie tutaj tu mnie się miło zaskoczyłem tym, że ten okres przygotowawczy naprawdę był na tym najwyższym poziomie i myślę, że te efekty bez piłki też będą widoczne. Xavi jest cholerykiem, bo tak oni mówią, że on taki tylko wygląda na spokojnego, miłego faceta, ale że ląd ma krótki. Tak między nami. Nie, cholerkiem bym go nie nazwał. Myślę, że wie chyba kiedy zwrócić uwagę, kiedy krzyknąć, ale do teraz nie zauważyłem, żeby to była osoba, która jak coś jest nie tak, to w szatni krzyczy, chodzi, czy wali butami. Nie. Jakby zawsze jest konkret, wytłumaczony taktycznie, co poprawić, co źle robimy i też zdaję sobie z tego sprawę pewnie, co wcześniej albo w danym sezonie źle funkcjonowało albo nie tak, jak on sobie tego wymarzył i widać, że to chce poprawić i zdecydowanie jestem tutaj naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak wyglądają treningi, jakość, intensywność samego treningu i to, co czasami robimy po treningach. To są rzeczy, które pewnie niewielu piłkarzy zwróci uwagę, ale no jednak z moją wiedzą i doświadczeniem i to, jak te przygotowanie fizyczne jest ważne, bo widzę tą różnicę, jak jesteś dobrze przygotowany, a jak gdzieś tam czegoś brakuje. W kontekście całego sezonu to jest duża wartość bardzo dodatnia. Chciałbym Ciebie jeszcze spytać o pierwsze wejście do szatni Barcelony. Czy dało się odczuć, czy w ogóle odczuwałeś, że wchodzisz do szatni ludzi, no jakby nie patrzeć, trochę poobijanych, nie chcę powiedzieć, że ludzi przegranych, ale jednak trochę poobijanych poprzednim sezonem, że atmosfera nie była, wiesz, że to nie są ludzie, którzy wystawiają klatkę piersiową na zasadzie my jesteśmy tutaj najlepsi. No bo ostatnie miesiące były dla Barcy bardzo ciężkie. Oczywiście ten ostatni sezon był ciężki dla Barcelony, to nie ma co tego ukrywać i każdy też to widział. Ja sam pamiętam, jak właśnie graliśmy z nimi, to widać, że zawodnik głowa chciała, ale ciało jakim nie pomagało w tym. Ja to widziałem z boiska, grając przeciwko nim, widziałem i wtedy zdawałem sobie sprawę, że tam nie wygląda wszystko tak, jak potrzeba, że ta fizyczność gdzieś tam trochę szwankuje, bo mentalnie jakby bardzo chcieli, ale no ciało jak nie może, to i głowa nie pomoże. I wydaje mi się, że też chyba my z każdym tygodniem, naprawdę z każdym meczem będziemy się rozwijali i to mocno. I ja wierzę w to, że ten czas pracuje na naszą korzyść i ja już widzę, jaka jest różnica między pierwszym tygodniem czy 2 tygodniami, a po paru tygodniach, czy już nawet w większym czasie, to idzie to cały czas w dobrym kierunku i ta drużyna naprawdę, ona się może rozwinąć w ciągu 2-3 miesięcy diametralnie i to jest, patrząc na zawodników, jak mamy młodych, Pedri, Gavi, którzy mają już nie tylko w Barcelonie x meczów, ale też w reprezentacji Hiszpanii, to dla nich okres 2-3 miesięcy może się okazać kolosalnym okresem, jeśli chodzi o rozwój nie tylko piłkarski, no bo tu może rozwoju nie będzie jakiegoś wielkiego, bo to jest ciężkie, ale mentalnego i nawet psychicznego i zdecydowanie tutaj Barcelona czuć tą świeżość młodości, ale wydaje mi się, że jest też paru zawodników doświadczonych w tym gdzie przy tym, jaką rolę mamy odgrywać w tym i jak pomóc też tym młodym, żeby wejść na ten jeszcze wyższy poziom, no to jest to do wykonania i w miarę szybko, zdecydowanie. Ale trochę mi nie odpowiedziałeś na pytanie. Czy w tej szatni czuć było taką atmosferę, wiesz, takiego lekkiego przybicia? Czy przybicia raczej już nadzieja przed sezonem? Myślę, że przybicia nie. Poczułem u nich, że coś poszło nie tak, że nie było to, jak oni chcieliby grać albo jakby to wyglądało, ale takie poczucie takiej wiary na lepsze jutro. To zdecydowanie i przygotowanie przede wszystkim. Ja widziałem, że oni są gotowi na to.
mi się wydaje, że też wielu zawodników, którzy ciągle są w Barcelonie, wygrali wszystko w piłce nożnej, nie tylko z Barceloną, ale też i z reprezentantów Hiszpanii, to zdają sobie sprawę, że jednak dla nich chyba to było najcięższe moim zdaniem, bo jednak jak wygrać Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwa Europy, no wszystkie jakby nagrody zdobywasz i nagle masz sezon, który no nie idzie tak jak trzeba. To jest dla nich jakby największy challenge teraz i taki powiew takiej radości, takich pozytywnych bodźców do tego, żeby wrócić na ten top. To teraz, skoro już jesteś w Barcelonie, to możesz nam zdradzić takim półsłowem. Czy w tych ostatnich miesiącach poprzedzających transfer twoi byli kumple z drużyny, Aubameyang, Dembele, może Piqué, który kiedyś przyjechał do ciebie przecież na wywiad do Monachium, a może Pep Guardiola kontaktował się z tobą, chociaż tego sobie za bardzo nie wyobrażam, żeby powiedzieć ci, ta Barcelona, dobry ruch, zrób to, przyjdź. Czy miałem kontakt dotyczący transferu? Nie rozmawiałem z zawodnikami na temat transferu, ponieważ stwierdziłem i też nie chciałem, dopóki nie będzie czegoś pewnego, no, żeby się nie kontaktować, żeby nie rozmawiać. Bo tak naprawdę nie potrzebowałem opinii tego, czy to jest dobre, czy nie. Jakby ja sobie zdawałem sam sprawę, co to jest za klub, do którego pójdę. Oczywiście wiele osób będzie myślało, że no to nie jest klub, który jest w szczytowej formie, ale ja nie myślałem o tym, co było, tylko o tym, co będzie. I jakby często starałem się ten krok wyprzedzać, decydując się na coś, mam na myśli to, żeby wyprzedzać krok, który za chwilę nadejdzie i dopiero wszyscy pomyślą, ja też tak mówiłem, choć mówili co innego jeszcze niedawno. Oczywiście zdaję sprawę, że to jest wielkie wyzwanie, nie tylko dla mnie, ale też dla zawodników Barcelony, żeby wrócić na ten szczyt. Na pewno jesteśmy w stanie to zrobić, ale przed transferem ja rozmawiałem oczywiście z osobami z Barcelony, jak najbardziej, ale z zawodnikami nie chciałem ze względu, że chyba stwierdziłem, że dopóki nie będzie nic pewnego, to po prostu nie ma sensu. Nie miałeś obaw, a tak między nami, czy chociaż raz ci nie przeszło przez głowę, że skoro przez ostatnie lata tyle razy pojawiała się gdzieś tam w kontekście twojego nazwiska nazwa Realu Madryt, że to może komuś tutaj przeszkadzać, kogoś to może kłuć tak w oczy? Nie. Myślałem, że oczywiście Real wielokrotnie był zainteresowany, ale chyba przede wszystkim jak zobaczyłem determinację Barcelony i to, że chcą mnie, to chyba to był taki pierwszy moment, że stwierdziłem, teraz to może się naprawdę wydarzyć, bo też chodzi o timing, w jakiej sytuacji ja byłem, w jakiej też mój kontrakt był, więc to wszystko pasowało optymalnie i jakby jak zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, ta chęć mnie ściągnięcia, determinacja, to stwierdziłem, że to jest dla mnie miejsce, kolejny krok w mojej karierze. Jakby czułem to wsparcie zainteresować od pierwszego dnia i jakby czasami te rzeczy są najważniejsze i jakby to też mnie przekonało do tego, żeby pójść do Barcelony i jakby ten moment mój w Bayernie, ja już tak czułem, że to jest ten moment, w którym jeśli chcę coś zmienić, nie tylko w tej swojej takiej linii ciągnącej się trochę na innym poziomie już, w sensie czy ja bym strzelił 5-10 bramek więcej, czy mniej, czy bym wygrał, to i tak ta różnica w czasie, jaki spędziłem w Bayernie, te 8 lat, tak 12 w Niemczech, to i tak pewnie po paru latach ludzie by wiedzieli, czy to było 8 czy 10, to by tak nie odróżniali tego. Jakby to dla mnie to było oczywiście Bayern, etap wspaniały, wygrałem wszystko, zawsze będę wdzięczny za wszystko, co tam zrobiłem, przeżyłem, osiągnąłem, za ludzi, których poznałem, dzięki którym też stałem się lepszym piłkarzem, ale zdałem sobie sprawę, że chciałem jeszcze czegoś nowego spróbować, zawsze chciałem grać w La Lidze, zawsze chciałem tutaj też mieszkać i to było takie moje marzenie, nie tylko stricte też piłkarskie, ale też i prywatne, bo ja wiem, że piłka nożna to jest część życia, etap, a te doświadczenia, ten nowy bodziec, trochę inne myślenie na piłkę nożną, to mi pomoże nie tylko teraz, bo nie ukrywam, że też czuję taki powiew świeżości, takiego czegoś nowego i to na pewno mi pomoże też gdzieś tam w tych kolejnych pewnie paru latach, żeby nie czuć się zmęczonym, chociaż do tej pory jeszcze się nie czułem, ale czasami ja wiem, że ten krok wcześniej, który wykonam, spowoduje, że moment, który mógłby nadejść, nie nadejdzie, albo on się jeszcze opóźni. Okay. I zdecydowanie też to było właśnie przez pryzmat tego, że co czuję teraz, będąc w Barcelonie. I zdecydowanie jest to... Nie spodziewałem się, że tak wiele innych emocji będę odczuwał w Barcelonie, jakie odczuwam teraz. Przeczytam ci coś. To będzie cytat.
Gdybyśmy nagle zdecydowali, że nagroda Złotej Piłki za 2020 rok idzie do Roberta Lewandowskiego, to obrazilibyśmy i samą ideę Złotej Piłki, i samego Roberta. To byłaby jakaś podróbka, jakiś fake. To nie byłaby 100% Złota Piłka, a taki ktoś jak Robert na pewno zasłużył na prawdziwą nagrodę, a nie jej namiastkę. To powiedział redaktor naczelny France Football, Pascal Ferry, kilka tygodni temu. Cały czas szukając alibi dla tamtej historii. Masz jakiś komentarz dla tych konkretnych słów? Czy ja mogę się odnieść do siebie? Ja bym nie czuł się obrażony. Ja nie jestem osobą, która się obraża przede wszystkim. Więc nie. Jeśli on mówi o moim przypadku, to myślę, że zupełnie byłoby odwrotnie. Oczywiście ja nie myślę o tym, ale nie, dlaczego miałbym się czuć obrażony? Ja Oczywiście też nie zdaję wiem. sobie z tego sprawę, jak ta sytuacja wyglądała i jakby coś takiego było, ale nie, ja bym nie czuł się obrażony. Ja nie jestem osobą, która się obraża. Jakby, pod tym względem zdecydowanie nie byłbym obrażony na pewno. Podzielam twój pogląd w tej materii jak najbardziej. Słuchaj, zaraz przejdziemy do takiego, bo w końcu ta rozmowa to jest mój pierwszy raz. Tak No. samo, bo teraz mi przyszło tak samo, interpretacja, wrócę do słów Leo Messiego. Mhm. To, co powiedziałem, że powiedziałem, że coś tak, że nie są to puste słowa. Oczywiście nie chodziło o Leo Messiego słowa, tylko chodziło o to, że to, co powiedział, że jakby czyli że mi powinno przyznać tą złotą piłkę za 2020 rok. Tak, kiedy on To sam ta odbierał cała za sytuacja 2021. i to, co powiedział Leo Messi, to nie, że w jego kontekście to są puste słowa, tylko w wyniku tej całej sytuacji nie będą to puste słowa w kontekście odnośnie tego, czy to powinno być, czy nie. Więc to też była interpretacja tego, co nie miałem do końca na myśli, co mogło tak zabrzmieć, jako że jego słowa, żeby nie były puste, nie chodziło o te słowa, które wypowiedział, żeby one nie przeszły bez echa. I może używałem złe słowa, które zostały źle zinterpretowane przez niektóre media, a nie o to mi chodziło. I jakby to był, wracając do tego, co właśnie rozmawialiśmy a propos interpretacji moich słów, to nie chodziło mi o to, że Leo Messi powiedział tam, że powinienem dostać złotą piłkę za 2020 rok. I ja to skomentowałem, mam nadzieję, że nie będą to puste słowa, nie co ma Leo Messi do tego tak naprawdę, że to nie będą, że to on powiedział i co on ma mi dać tą nagrodę, nie, tylko że żeby te słowa nie pozostały bez reakcji. Tak, bez reakcji, jakby to miałem na myśli. Jakby to nie chodzi, niektóre media to opisały, że uderzyłem Leo Messiego, mówię, no ale co Leo Messi ma, no fajnie, że to powiedział, bardzo to doceniałem, bo powiedziałem później, że doceniam, że jest to super, ale że nie, użyłem może złego słowa, bo może użyłem, że to nie będą puste słowa, ale w kontekście chodziło mi o to, że te słowa nie pójdą na marne. Jakby Podkreślamy to grubym czerwonym flamastrem, żeby teraz to zostało wyciągnięte we właściwym kontekście i we właściwy możemy sposób. to wymyślić, ale jakby to jest taki idealny przykład, że oczywiście tu może był źle dobór słów z mojej strony, może popełniłem błąd, ale też interpretacja, bo co Leo Messi tak naprawdę miałby do tego, że on powiedział, że powinienem dostać tą złotą piłkę za 2020 rok, gdzie super słowa, że bardzo to doceniałem i ja to skomentowałem, więc tak by to też trochę nie pasowało, bo przecież Leo Messi nie rozdaje złotych piłek, przecież to nie Leo Messi decyduje o tym, jakby on tylko o tym powiedział, tak, no to przecież by nie powiedział tego, jakby tak nie uważał, więc z drugiej strony można zawsze każdą wypowiedź brać na taki sposób i odbierać, jaki się chce, albo wygodnie do tego, żeby napisać artykuł. Myślę, że teraz to będzie dla wszystkich już zrozumiałe. Teraz uważaj, najtrudniejsze pytanie z możliwych, bo chciałbym jeszcze chwilkę pogadać, zanim przejdziemy do tego formularza mojego pierwszego razu, o twojej osobowości, o tym, co ty sądzisz o sobie. I moje pytanie jest takie, które cechy osobiste w sobie lubisz, uważasz za te najbardziej wartościowe, a których nie i za które Anka najchętniej urwałaby ci głowę? O Jezu, oj, za które by mi urwało głowę. Zacznijmy od tych, będzie może łatwiej. Chcesz zadzwonić do niej i ją spytać? Nie, Ania to pewnie raz dwa bym odpowiedziała. Nie, przede wszystkim na takie szczegóły zwracam uwagę i gdzieś coś widzę, gdzieś czasami nie chcę, ja tego nie lubię, bo to nie jest czepialstwo. Niektórzy ludzie mogą nazywać czepialstwem, ale no zwracaj na uwagę, to teoretycznie na daną sytuację może nie mieć to znaczenia, ale mi może to czymś przeszkadzać i myślę, że ten perfekcjonizm, choć i staram się z nimi tak walczyć, żeby nie być perfekcjonistą i wydaje mi się, że nim nie jestem, nigdy nie byłem, ale pewnie gdzieś dążyłem do tego, żeby być, ale myślę, że w ostatnim czasie troszkę zacząłem odpuszczać. No to zdecydowanie to właśnie takie zwracanie te szczegóły. To pewnie może denerwować wiele osób, ale to też wychodzi jakby z tego, jaką osobą jestem, na co zwracam uwagę na co dzień. Myślę, że też jako, nazwijmy to, nie chcę się nazywać szefem, ale w firmach, no to często też zwracam uwagę na
na rzeczy, które pewnie nikt inny nie zwróci uwagi, które mogą być w danym momencie denerwujące, ale z perspektywy czasu one mogą pomóc. I zdecydowanie wymagania, powiem tak, kiedyś miałem problem z tym, żeby wymagania, które wszyscy ode mnie mieli, albo ja sam od siebie miałem, żeby nie wymagać tyle od innych. Często wymagam od innych za dużo, niż oni byli w stanie zrobić, ale to wyglądało z tego, że gdzieś mój poziom wymagań w stosunku do mnie, od siebie, od innych jest na tym najwyższym poziomie i nie mogłem nawet tam gdzieś pewnie w połowie wymagać tego od innych i nauczyłem się tego robić, bo zdałem sobie sprawę, że nie każdy jest mną albo nie każdy by działał jak ja i to też było dla mnie okres do tego, żeby tego zmienić, żeby te porównania jakby troszkę nie wymagania, ale porównania zmniejszyć i nie wymagać od osób czegoś, czego nie są w stanie zrobić albo na tym się nie znają. To zdecydowanie to, bo jeśli coś dla mnie się może okazać łatwe, dla innych może być to trudne. Wcześniej miałem z tym problem, żeby jakby rzeczy, na których się znają, na których wiedzą, co robić, od nich wymagać tego, ale na rzeczach, których się nie znają, już tego nie wymagać. I zdecydowanie to były rzeczy. Oczywiście pewnie Ania by znalazła dużo więcej rzeczy. Ciężko jest o sobie mówić o tych złych rzeczach, ale zdecydowanie mam większy dystans do siebie niż przed paru lat, więc zdecydowanie jestem w stanie opowiadać o tych złych rzeczach. Jeśli ktoś by rzucił temat, to pewnie bym mógł, tak, racja. Krytykę przyjmujesz. Tak. Ja nie mam. Jeśli ona ma rację bytu, bo czasami ludzie myślą, że albo osoby, że mnie skrytykują, ale z perspektywy czasu wiem, że ta krytyka nie ma racji bytu, ale jakby nie mam problemu z krytyką, jakby z uzasadnioną krytyką, no bo często skrytykować tak, żeby tylko wbić szpilkę, bo ktoś lepiej coś często mówi, ma rację, no to wiadomo, że to nie jest do końca krytyka, ale nie, już myślę, że ten dystans do życia, do świata, do siebie mam dużo większy niż przed paru lat zdecydowanie i nauczyłem się go i też zdawałem sobie sprawę, że ten brak dystansu, jaki miałem jeszcze pewnie parę lat temu, zacząłem zauważyć, że był on męczący i nie ma sensu. A jakie cechy w sobie lubisz? Jakie uważasz za najlepsze, takie naprawdę najbardziej wartościowe? Spokój, szczerość, prawdziwość, taką... Nie potrafię, nie mógłbym ci powiedzieć, skłamać ci coś w 4 oczy, co nie jest prawdą. Oczywiście to, że może nie powiedziałbym ci prawdy, jak jest, ale chyba skłamanie albo interpretowanie sytuacji zupełnie, nie interpretowanie, przeiznaczanie. Nie lubię bardzo tego, jak ktoś mówi, że mam koszulkę i ona jest biała, choć jest zielona i mówi i opowiada o tym i mam czarne spodenki, to jednak szczegółowość dla mnie w tym momencie ma znaczenie, bo czasami można tak zinterpretować i opowiedzieć historię zupełnie inaczej, niż faktycznie ona się wydarzyła. I jakby ja nie potrafię koloryzować, nie potrafię nie potrzebuję też być w centrum uwagi, załóżmy, między ludźmi i udawać taką małpkę w cyrku, żeby być śmiesznym, żeby poczuć taką dowartościowanie, bo ja po prostu mam na tyle dużą wartość swojej osoby, że nie potrzebuję wszystkiego wokół, dookoła, bo przede wszystkim ja mam poczucie, że wiem, kim jestem, co robię, co osiągnąłem i to zdecydowanie ta wewnętrzny spokój i to takie poczucie wartości własnej osoby powoduje, że to mi wystarcza. I nie muszę nic robić na siłę i sztucznie. Oczywiście czasami to, że się wyluzuję i jestem inny niż niektórzy myślą albo widzą mnie, bo też nie znają mnie takiego, no to też mało osób to tak naprawdę widziało i wie, bo nie oszukujmy się, będąc przez pryzmat tych meczów, tej koncentracji między meczami i po meczach, w trakcie meczu, do tego okresu takiego wyluzowania jest bardzo mało w trakcie roku tak naprawdę. W tym programie zadaję takie jedno pytanie i muszę ci powiedzieć, że bardzo często odpowiedź brzmi Robert Lewandowski. A pytanie jest takie. Gdybyś mógł na 24 godziny wskoczyć w czyjeś buty, żeby zobaczyć, jak to jest, to czyje by to były buty? Nie możesz odpowiedzieć Robert Lewandowski. Wiesz co, Robert Lewandowski, myślę, że jak mówimy o mnie, myślę, że nie każdy by był gotowy na to, bo to nie jest takie łatwe. Tak z dnia na dzień nie dałbyś rady, powiem ci tak. I wiadomo, że mi jest łatwiej, bo ja przez lata krok po kroku jakby rozwijałem się, wchodziłem coraz wyżej, ale myślę, że jest tyle sytuacji takich
codziennych, które ja już pewnie na które nie zwracam uwagi, na które osoby pewnie zwracałyby uwagę i by zobaczyły, które by nie chciały do końca. Jak co? O Jezu, no, dla mnie coś, co jest takie normalne, standardowe, dla ciebie by się okazało, że o Jezu, to tak masz codziennie, albo tak się dzieje, a dla mnie to jest fajne, miłe, albo no, tak mam od lat, tak? I tego nie zmienię. Myślę, że pewnie to, że nawet jak gdzieś się idzie czasami i muszę zaplanować wyjście, tak? Czy tam będę miał tę prywatność, tak? No to już powoduje, że nie dla wielu osób jest, no ale... Uciążliwe. Nie, po prostu ja o tym myślę, a niektórzy w ogóle nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jest. No nie jest uciążliwe, tylko, bo mówiłem, że to dla mnie nie jest uciążliwe, tylko to jest jakby bardziej zaplanowane i gdzieś że trzeba mieć to z tyłu głowy, że trzeba to zrobić. Tyłu, że to trzeba o tym pomyśleć. Tak, no. okay. Ale dla innych w ogóle, gdzie tam, po co o takich rzeczach myśleć, ale to jest jakby normalne. A kim ja bym chciał, albo 24 godziny w buty, myślę, że z piosenkarzem jakimś. Myślę, że z Justinem Timberlake'em. No chyba tak. Chyba zawsze ta muzyka, choć nie potrafię śpiewać i nie jestem antymuzyczny, to zdecydowanie może nie życie piosenkarza, bo spodziewam się jak to wygląda, ale chyba Justina Timberlake'a bym wybrał, bo chciałem zobaczyć inny kawałek tortu. Nie wierzę, że pod prysznicem albo za kierownicą samochodu nie śpiewasz głośno. Nie, śpiewam oczywiście, ale nikt nie chciałby tego usłyszeć. I głośna muzyka jest. Nie, ja akurat lubię muzykę, lubię głośno puścić, posłuchać sobie, więc zdecydowanie. No to dobra, słuchaj, to teraz To jest talent, którego chciałbym mieć, ale niestety nie mam. Chciałbym śpiewać. Bo to też chciałem cię o to zapytać. Kim chciałbyś być, gdybyś nie był piłkarzem? To już wiem. Życzeniowo, marzeniowo wiadomo, że chciałbym może śpiewać, ale to jest jakby bajki, tak? Ale no, jak mówimy o bajkach, to jest poza twoją sferą możliwości. Poza sferą możliwości, jakby to jest, można tak palcem po mapie trochę pojeździć. No to tak, myślę, że chciałbym za scenie zaśpiewać, ale zaśpiewać, nie to, żeby być na scenie, tylko zaśpiewać, to byłoby coś fajnego. No to słuchaj, to teraz w ramach mojego pierwszego razu mam dla ciebie takich kilkanaście pytań. Proszę ciebie, po pierwsze o szczerość, ale to już wiemy, że jest. Po drugie, być może jakąś fajną anegdotę, która jest z tym związana. Nawet mnie interesuje czas, konkretna data, a bardziej jakieś twoje spontaniczne spostrzeżenie z tym związane. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. Co mi przychodzi do głowy, to chyba okres Znicza Pruszków, ale nie. Jak już chyba miałem 10 lat, po jakimś turnieju, pewnie strzelałem bramki, albo wygraliśmy jakiś turniej i o tym napisano w gazetach. Pewnie w jakiejś tam gazecie lokalnej, gminnej. Ale tak, to było chyba pierwszy raz, ale pamiętam, że też po jakimś, jak miałem 11 lat, po jakimś meczu, bo grałem turniej, strzelałem bramkę, zostałem królem strzelców, to wtedy jakaś tam wzmianka na końcu ostatniej gazecie, to była chyba o mnie, albo moje nazwisko tylko było napisane. Mama to wszystko zbiera jeszcze gdzieś w domu? Myślę, że mama ma wiele takich rzeczy. Mama zbiera, jak ostatnio nawet odwiedziłem mamę, to jak zobaczyłem, jakie ma tam skarby, to sam byłem w szoku i się ucieszyłem, że takie rzeczy ma w ogóle. Nawet koszulkę Barcelony moją znalazła, której chodziłem kiedyś. Nawet nie wiedziałem, taka niebieska. Bo ona sprzed 20 lat była niebieska, taka cała niebieska, z herbem na środku, no to ją znalazła. Szkoda, że nie mam zdjęcia. Może jakbyśmy poszukali, gdzieś by się znalazła. Pierwszy raz, kiedy poczułem się na boisku niezwyciężony. Niezwyciężony. Było takich parę momentów, że wszystko mi wychodziło, że czułem, że dajcie mi piłkę, zaraz strzelę kolejną bramkę. Pamiętam taki moment raz w Zniczu Pruszków, jak już dalej pójdziemy, przed meczem, to dopiero z perspektywy czasu mi się o tym przypomniało i w ogóle pomyślałem, co ja tak powiedziałem, ale wiedziałem, że to powiedziałem tak, albo to w przerwie było, albo przed meczem, jak wychodziliśmy już na boisko. Powiedziałem, panowie, jak nie macie co zrobić z piłką, zagrajcie do mnie. I miałem 19 lat chyba wtedy, 18-19 lat z Zniczu Pruszków. I ja w tamtym momencie tego nie pamiętam. I to przyszło dopiero do głowy po paru latach. I ja tak sobie zastanawiałem, ja to 18 lat, taki tam w tamtym czasie naprawdę byłem bardzo skromnym, mało mówiącym raczej chłopakiem, z tego co pamiętam. I w tamtym coś takiego powiedziałem do byków, do dużych chłopaków, jak nie macie co robić piłką, dajcie mi. I to pamiętam, że to było przed wyjściem w Pruszkowie na Zniczu. I jakby to było pierwszy moment, ale
w takim transie, gdzie ja nic nie pamiętam poza bramkami, no to był te 5 bramek w 9 minut. Ja nawet nie pamiętam, że tak szybko trwało, że ja nie byłem świadomy, że strzeliłem te 5 bramek w 9 minut. Ja po meczu tam pamiętam, że Thomas Müller ręką, że machał do kibiców, a mówię, ale co, no wygraliśmy, fajnie, ja strzeliłem parę bramek. W ogóle sobie nie zdawałem sprawy, czego dokonałem. Pierwszy raz, kiedy nie doceniłem swojego rywala. Myślę, że pewnie parę meczów bym mógł znaleźć takich mniej ważnych to na pewno. Ale jeśli miałbym się skupić na jednym, pewnie jakiś taki mniej znaczący puchar jakiś może Niemiec, gdzie nagle patrzysz po paru minutach, a tu masz problem, tu dobrze się przesuwają, tu grają agresywnie, to tak wcale łatwo nie będzie, trzeba wrzucić jednak wyższy poziom, a to okazuje się, że nie idzie, że jednak cała drużyna słabiej gra, bo też tak może się przygotowała. No to takich meczów parę pewnie bym znalazł. Nie jestem w stanie powiedzieć konkretnego, bo to były mniej ważne, no bo z mniej renomowanymi drużynami, ale pewnie by się znalazło, że w trakcie meczu trzeba było nagle zmienić ten bieg nie o 1, a nawet o 2 wyższe. Pierwszy raz, kiedy wygrałem z moją drużyną mecz, którego pewnie nie miałem prawa wygrać. Problem jest w tym, że od wielu lat nie grałem w drużynie teoretycznie która nie miała prawa wygrywać meczu. Tak, więc musiałbym się pewnie mocno... Nie, nawet prawa. No, nikt może za roli faworyta by nas nie stawiał. No, myślę, że pierwszy finał chyba Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium, jak wygraliśmy 5-2, gdzie strzeliłem hat-tricka. Ale to akurat byliśmy po sezonie, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo, więc jeszcze dalej musiałbym się cofnąć. Lech Poznań, Lidze Europy, z Austrią Wiedeń. W 120 minucie strzeliśmy bramkę 4-2 i awansowaliśmy do pierwszy raz po x latach do grupy Ligi fazy grupowej. Do fazy grupowej Ligi Europy, tak, się inaczej tak. No to strzelając w 120 minucie bramkę i dając nam awans, to można powiedzieć, że chyba parę minut wcześniej nie mieliśmy tego prawa wygrać już, a wygraliśmy. A co odpowiesz spontanicznie na taką kwestię? Pierwszy raz, kiedy przegrałem z moją drużyną mecz, którego pewnie nie dałoby się przegrać. 2-3 mecze pewnie się znalazły. Tak, może nawet o wysokość porażki do tego zaliczę. Z Bayernem przegraliśmy 5-0 z Gladbach i to było rok temu, 2 lata temu, coś takiego. Tak. W Pucharze Niemiec. To jakby to, co się działo, to tak, w ogóle nic nie mogliśmy zrobić w tym meczu. Byliśmy bezsilni, wszystko im wychodziło, strzelali szybko bramki, strzelali wszystko. My nawet chyba jednej groźnej sytuacji nie mogliśmy stworzyć tak naprawdę. Może jedną, ale to już taką na siłę. Ale to jakby to było tak, że to było jednostronne granie, a my jakby tylko się patrzyliśmy i byliśmy bezradni, żeby zareagować w ogóle. To ten mecz, tak co mi przychodzi w pamięć, no to był właśnie Puchar Niemiec. No chyba w tamtym sezonie to najprawdopodobniej było. Czy to jest łatwo przejść do porządku dziennego nad właśnie taką porażką? Takie lanie, które z jednej strony pewnie masz świadomość, że to się nie wydarzy, że za tydzień zagramy ten sam mecz z tą samą drużyną i już będzie zupełnie inaczej, ale jednak stało się. Jeśli przegrywasz 5-0 i nawet można powiedzieć, że nie wąchasz piłki, to ty odpowiadasz sobie na to pytanie, że ty nie byłeś w stanie dzisiaj nic zrobić. I gorsze są porażki 2-1, gdzie walczysz i wiesz, albo atakujesz, masz milion sytuacji, nie strzelasz ich, to wtedy tak, to wtedy bolą, ale jak przegrywasz 5-0 i to nie jest tak, że ty stworzyłeś 15 sytuacji, oni 5 strzelili, tylko my nie stworzyliśmy chyba jednej, 2 sytuacji, można nawet takich klarownych, przegrasz 5-0, mówisz tak, słabszy, nie dojechaliśmy, zostaliśmy w domach, w szatni, nic tam nie wychodziło i to jest jakby kumulacja wszystkich negatywnych rzeczy jednego dnia, która się czasami w piłce zdarza. Oczywiście ona się zdarza pewnie raz na parę lat, ale ona się wydarzyła i z jednej strony nie masz argumentów ani żadnych odpowiedzi, żeby wytłumaczyć, dlaczego tyle przegrałeś. Po prostu byłeś słabszy, wolniej biegałeś, słabiej grałeś. Wszystko, co sobie zaczniesz typować, okazuje się, że przegrywasz w tym. No i jakby to jest uzasadnienie twojej porażki. Pierwszy raz, kiedy płakałem na boisku, czy to z radości, czy to ze smutku?
Pierwszy raz jak płakałem, to pamiętam, że jak graliśmy z Warszawą finał Mistrzostw Warszawy. Chyba graliśmy wtedy z Pragą Warszawa i pamiętam, że w tym meczu miałem 2 zawodników, którzy tylko za mną biegali i jakby przegraliśmy chyba 2-1 w finale. I to był pierwszy raz, gdzie to było w lato, chyba to pewnie w sierpień, bo bardzo ciepło było. Wylałem taki kubeł zimnej wody, który stał przy linii na siebie i jakby wtedy chyba popłakałem się pierwszy raz. Bo też rzadko przegrywaliśmy, będąc w tym młodzieńczym wieku, ale no wtedy chyba to, nie wiem, 10-12 lat mogłem mieć. I wtedy pierwszy raz łzy smutku poleciały. Pierwszy raz byłem rozgoryczony, że nie byłem bezsilny w tym meczu, że nie mogłem nic zrobić, ponieważ nawet jak miałem piłkę, to miałem 1, 2 cały czas, którzy nie odstępowali mnie na krok, gości, i byłem bezradny. I to była jakby chyba taka najbardziej boląca rzecz, ta bezradność w tym meczu i to, że przeciwnik przygotował się taktycznie nie tylko pod nas, ale pode mnie. Ja w ogóle tego nie widziałem, byłem za mało nieświadomy, jakby za mało w ogóle miałem wiedzę, żeby wiedzieć o tym albo w ogóle zobaczyć. Dopiero po meczu zdałem sobie z tego sprawę, a to po meczu już było za późno i to były pierwsze łzy smutku i jakby porażki. Pierwszy raz, dzień, kiedy usłyszałem słowa, które zmieniły moją karierę, zmieniły moje życie. Nie wiem, czy pierwsze, ale to mi teraz przyszło do głowy. Pamiętam rozmowę z asystentem Pepa Guardioli, jak przyszedł i mi powiedział, że w tym sezonie jestem w stanie minimum 30 bramek strzelić. W tamtym okresie dla mnie, to był chyba przed drugim sezonem w Bayernie Monachium, gdzie w tamtym okresie te 30 bramek no, było takim kosmicznym wynikiem, jak na Bundesligę, jak na Bayern Monachium, jak na całą Bundesligę. I te słowa mi bardzo jakby w pamięci. Ja nie wiem dlaczego, ale on mi powiedział, że w tym sezonie jesteś w stanie strzelić minimum 30 bramek. Ja strzeliłem te 30 bramek, nie wiem czy ponad, czy 30, ale przed tym, jak on mi powiedział, w ogóle nie byłem świadomy, że jestem w stanie coś takiego zrobić. I on chyba otworzył we mnie samą możliwość myślenia o tym, gdzie ja w ogóle nie próbowałem myśleć o tym, czy tam marzyć o tym, że strzelić te 30 bramek powyżej. No i tego dokonałem. I to było dla mnie takie bardzo wartościowe, że osoba, która miałem z nim fajny kontakt, jakby dobre relacje, uwierzyła we mnie tak osobiście, mi to powiedziała w 4 oczy. I ja wcześniej nie myśląc, nie zdając sobie sprawy, że jestem w stanie to zrobić, nagle zacząłem o tym myśleć i uwierzyłem sam w to, że mogę to zrobić. Tak naprawdę od tego momentu te 30 bramek już w każdym kolejnym sezonie już nie robiły wrażenia, bo były one normą, a w tamtym czasie były czymś wielkim, kosmicznym osiągnięciem, ale na koniec końców, na koniec sezonu zdobyłem te 30 bramek. A gdybyś, tak patrząc troszkę z dystansu, chociaż ciągle jesteś zawodowym piłkarzem, ale gdy patrzysz z dystansu na te lata, co minęły, to powiedziałbyś, gdzie był punkt zwrotny twojej kariery? Taki jeden moment, który faktycznie przestawił zwrotnicę. Myślę, Czy był takowy? Kilka. Kilka było. W zależności na którym poziomie byłem. Okay. Samo przejście, idźmy od tyłu, czyli od początku, czyli przejście do Bayernu Monachium i jakby te 5 bramek, to było jakby takim już tym topem, nazwijmy. Wcześniej 4 bramki z Realem Madryt. Wcześniej też bym zaliczył ten pewnie finał Pucharu Niemiec, 3 bramki z Bayernem Monachium. Przejście do Borussii, a z tych wcześniejszych lat punktem zwrotnym przede wszystkim było po mojej kontuzji, po tym jak odszedłem Legii, pójście do Znicza Pruszków i pierwsze te parę miesięcy odbudowanie się, to kolejna runda. W samej rundzie strzeliłem tyle bramek, gdzie zdobyłem Króla Strzelców. Jakby to był punkt zwrotny tego, że gdzie były takie, może nie myśli, ale gdzieś ta wewnętrzne poczucie, czy na pewno w tym kierunku powinien iść, na pewno powinien grać tą piłkę nożną, klub mnie nie chciał, mam kontuzję, nie mogę biegać, a jak wiadomo, jak ma się kontuzję, to jest takie poczucie bezsilności, bezradności. Pierwsze pół sezonu, tak naprawdę ten sezon wtedy trwał 2-3 miesiące, na tych niższych poziomach to bardzo krótkie były rundy.
też tam jeszcze tą nogę tak naprawdę ja nie byłem sprawny, ten mięsień był na tyle słaby, że nie potrafiłem 5 kilo podnieść na mięsień dwugłowy. Po tej kontuzji musiałem go odbudować. Jak biegałem, to naprawdę tą nogę, ona za mną jakby automatycznie biegła, ale to było widać, że ja tak bardziej kuśtykam i ciągnę ją. Ale jednak w tej drugiej rundzie, jak już fizycznie się odbudowałem i strzeliłem chyba 12 bramek, w 12 meczach zostałem królem strzelców, bo w pierwszej rundzie może 1-2 bramki strzeliłem, albo 3 i 15 razem. To chyba był taki punkt zwrotny tego, że mogę wrócić na te właściwe tory i iść do przodu. No bo kolejny rok w Zniczu znowu jakby wszystko dobrze, król strzelców, 20 i parę bramek i transfer do Lecha Poznań, ale ten transfer do Lecha Poznań był punktem kulminacyjnym to, że piłka nożna rzeczywiście będzie tym, co będę robił na kolejne x lat. Pierwszy raz, kiedy publiczność była przeciwko mnie. Ojej, myślę, że jakiś mecz wyjazdowy pewnie. Tak, pamiętam mecz wyjazdowy we Frankfurcie, chyba super puchar graliśmy, wygraliśmy, wiem, że 3 bramki strzeliłem i tam często było właśnie sytuacje, gdzie tam kibice byli niezadowoleni z tego i jakby trochę byli źli na mnie, że tyle bramek strzeliłem, ale żeby nazwać to, że byli negatywnie, to pewnie tylko w danym meczu, ale tak, że wyszedłem na mecz, na stadion i były gwizdy, to w stosunku do mojej osoby to wątpię, żeby tak było. Bardziej w kontekście tego, jak grałem i jak skrzywdziłem ich drużynę. To dobrze. Znaczy, ja powiem, że jak ja czuję, jak takie gwizdy, to ja się bardzo dobrze czuję. Mhm. Ja pamiętam taki jeden moment, chyba ostatni mecz w Dortmundzie i cały stadion wtedy krzyczał Messi, Messi. To ja powiem, że ja taki dumny się czułem, że oni spowodowali, że jeszcze lepiej poczułem się na tym boisku i to było dla mnie takie mega docenienie i duma tego, jeśli cały stadion... Że cię porównują akurat z tym facetem. Tak, z tym gościem i pewnie mogło być tak, że nie wiem, czy nie było, jak on wygrał za tą piłkę, ja byłem drugi, możliwe, albo gdzieś przed tym wynikiem, ale to było takie coś wow. W stosunku do mnie, gdzie ja tyle lat jakby podziwiałem tego gościa w telewizji, jakby no jest to gigant historii futbolu i cały stadion jakby woła jego nazwisko, ale w kontekście moim to też pokazało mi, w jakim miejscu jestem i gdzie się znajduję i dla mnie to była taka wielka duma. Pierwszy raz, kiedy ze śmiechu nie mogłem dalej grać w piłkę. Na meczu czy na treningu? Nie wiem, mam takie napady śmiechu, że brzuch mnie zaczyna tak boli ze śmiechu i próbuję się przestać śmiać, bo już mnie tak brzuch boli. Więc myślę, że na treningu znalazłem taki moment, gdzie zaczęliśmy się tak śmiać, aż pewnie trener musiał zwrócić uwagę i dopiero wtedy wróciliśmy do porządku dziennego, bo na meczu było pewnie wiele fajnych sytuacji, ale nie takich, że ze śmiechu nie mogłem grać dalej w piłkę, ale na treningu zdecydowanie tak było, chociaż nawet jak wcześniej grałem czasem ze znajomymi, to pamiętam taki mecz na jakimś takim małym boisku ze sztuczną murawą i chwila przerwy, bo zaczęliśmy się śmiać. Mieliśmy wznowić tą chyba drugą połowę, ale my nie mogliśmy, tak zaczęliśmy się z czegoś śmiać, że aż nas brzuchy bolały i drużyna przeciwna się trochę zdenerwowała. Dlaczego wy się śmiejecie? Przecież mamy grać. I jak zaczęliśmy opowiadać tą historię, tak wszyscy nagle zaczęli się śmiać i nie mogliśmy chyba przez kolejne 5 minut się skupić na tym, żeby zacząć drugą połowę. I zdecydowanie też nauczyłem się jakby delektować się tym, w którym miejscu się znajduję. Nie na meczu, ale gdzieś wokół tego wszystkiego się dzieje. Doceniam to i jakby też zacząłem uczyć się i starać czerpać większą radość z tego wszystkiego, co robię. Dzień, kiedy pierwszy raz nie zmrużyłem oka przed ważnym meczem, ważnymi zawodami. Masz kłopoty ze snem w ogóle? Nie, ja nie mam problemu ze snem. Wiem, że to jest też ważny aspekt naszego życia, czy to przed meczem, czy po meczach. Myślę, że były takie noce, których źle po prostu spałem, coś mnie bolało, źle się czułem, czy gorączka, albo coś mnie jakby nie w kontekście tego, że przeciwnikiem jakim gramy i tego się obawiam, ale po prostu często było, że źle się czułem, że naprawdę walczyłem o to, żeby do tego meczu dojść, czy to poprzez jakąś chorobę, gorączkę, czy ból, który towarzyszył mi jeszcze dzień wcześniej.
to pewnie tych nieprzespanych nocy było parę, a nawet myślę, że pamiętam jak Klara nam się urodziła w Monachium, no to tam też było parę nieprzespanych nocy. Z Klarą było bardzo ciężko, powiem szczerze. Myślę, że akurat Klara nie była śpiącym dzieckiem i pamiętam taki moment. Nie, on nie miała żadnych kolek, nie ząbkowała, ale po prostu no, ciężki poród był i chyba to też miało wpływ na to, że później te noce były ciężkie i pamiętam, że jak Klara się budziła tak co 3 godziny, czyli 12, 3, 6, to rano stwierdziliśmy za nią, to była dobra noc. Tak, i to chyba się wyspaliśmy, no, więc, pamiętam, że przed takim meczem oczywiście też starałem się, już Ania mówi, idź do innego pokoju, śpi, ja tutaj się Klarą zajmę, ale mi gdzieś często te sumienie takie wewnętrzne ojca, ciężko mi było iść, po prostu zamknąć się w pokoju i robiłem to dziś na początku, parę razy próbowałem pomagać Ani, pomimo tego, że mecz miałem, to pamiętam, że przed jednym z meczem właśnie ta noc była ciężka i oczywiście zdawałem sobie sprawę, że gram mecz, ale no mówię, dobra, no dam radę. Pamiętam, że akurat w tym meczu chyba wyszedłem, chyba hat-tricka strzeliłem. To było dla mnie, z jednej strony chyba te zmęczenie dopiero poczułem po meczu i kolejnych 2 dniach, ale przez to, że ta koncentracja moja, wiedząc o tym, że się nie wyspałem, że nie do końca jestem po dobrym śnie, po dobrej nocy, to wewnętrznie ta motywacja moja weszła na pewnie jeszcze wyższy poziom koncentracji, na jeszcze wyższy poziom, żeby nie próbować znaleźć sobie alibi tym, że nie przespałem nocy, tylko żeby nikt nie zauważył, że nie przespałem nocy, a żebym dał siebie wszystko na boisku i żebym zagrał przede wszystkim dobry mecz. I oczywiście wyciągnąłem wnioski, żeby takie dalej się nie powtarzały, takie noce nieprzespane, bo to mogło się raz zdarzyć albo drugi, ale zdecydowanie to dało mi takie wewnętrzną motywację do tego, że to jest tylko zmęczenie, gramy mecz, jak zapomnisz o tym, skupisz się na tym, co masz robić, to będzie dobrze i pamiętam, że strzeliłem chyba hat-tricka w tym meczu i to było coś dla mnie takiego, dobrze tak się skończyło, ale pamiętam, że te 2 dni kolejne musiałem po meczu też odchorować, że sam mecz był ciężki, że po meczu, że ten dzień wcześniej nie spałem, ale pewnie te dni wcześniej spałem dobrze, więc mogłem to może sobie jakoś nadrobić, ale zdecydowanie takie noce się zdarzały i pewnie parę jeszcze bym znalazł. Może nie takich totalnie przespanych jak ta, ale gdzieś ten sen był zaburzony i wcześniej pewnie bym na to zrzucał alibi i szukał pretekstu już przed całym meczem, ale wiedząc jaka jest też na mnie presja i też odpowiedzialność przede wszystkim moja, to wiedziałem, że nie mogę zawieść drużyny, nie mogę zawieść siebie i to zdecydowanie musiałem wyrzucić z głowy te zmęczenie, tą nieprzespaną noc i skupić się na meczu i na tym, co mam do roboty. Pierwszy raz, kiedy poczułem, że jestem popularną albo chociaż rozpoznawalną osobą. I że było to dla ciebie zaskakujące, że tak jest. Zaskakująco. Ja jestem dobry w tym, bo pewnie wszyscy dookoła moi znajomi by widzieli, kiedy była taka sytuacja, ale pierwsza. Myślę, że chyba to Poznań był. Poznań, gdzie kibice żyją tym klubem, żyją tym miastem. Pewnie jak poszedłem gdzieś do restauracji, no to tam chyba było takie zaskoczenie, że tak ludzi zaczęło podchodzić albo pytać się o autografy, gdzie nie spodziewałem się. To już pewnie po debiucie, już pewnie po bramce. Tak, no u mnie to początek był, ja też byłem już powołany do reprezentacji Polski przed debiutem w Lechu Poznań, więc to też mi dało chyba tą nutkę popularności większą. Czy wiesz, że zostałeś opisany w tamtym meczu, w tamtym debiutanckim spotkaniu Lewandowski, podpis Defender? Defender, tak? No zdecydowanie widzisz, z Mariuszem mnie pewnie... Oni cię nie rozpoznawali. Były takie sytuacje, zdarzało, że często w tamtych latach wiele osób podchodziło do mnie, Mariusz, można zdjęcie? Tak, jestem Robert, ale można. Więc takie sytuacje się zdarzały. Ale zdecydowanie Poznań. Myślę, że w Pruszkowie to pewnie po rodzinie tam ktoś rozpoznał, kolejnego wujka, 2000 osób, którzy przychodzili na mecze. Tak, ale bardzo lokalna popularność. Bardzo lokalna popularność. Jakby gdzieś na mieście akurat też może ktoś mnie spotkał, ale jakby to było takie, za znajomy cię spotkał. A w Poznaniu to już jak na ulicy gdzieś szedłem, no to pierwszy raz zobaczyłem, że ludzie podchodzą i jakby orientują się i wiedzą, kim jestem, co robię i to dało się odczuć. Dzień, kiedy poznałem
najbardziej szaloną osobę na mojej sportowej ścieżce? I dlaczego ten ktoś zasługuje na miano takiego wariata? Myślę, że parę wariatów spotkałem i poznałem. Z tych pozytywnych wariatów no myślę, że w Lechu Poznań, tak myślę teraz, no to myślę, że Sławek Peszko. Dlaczego wiedziałem, że to będzie Sławek Peszko? W Dortmundzie też kogoś tam, ale w Bayernie Monachium, Arturo Vidal na przykład. To był bardzo pozytywny wariat. To nie był wariacik, to był wariat. Jego sposób bycia, zachowywania się, jakby no ja uwielbiałem go. No tak samo jak Sławka, tak jakby jego podejście do życia, jego jakby styl życia. Pamiętam, że to był zawodnik, który myślę, że jakby miał właśnie osobę wokół siebie obytą, jakby mu podpowiedziała parę rzeczy, to Sławek był w stanie, pomimo tego, że on uważa, że i tak zrobił karierę jak na swoje możliwości, zrobił mega karierę, to ja uważam, że on jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jakby ktoś mu powiedział w dużo wcześniejszych latach, jakie rzeczy by poprawił, ile niewiele trzeba, żeby grać w Bundeslidze nie 4 lata, czy tam 5, tylko nawet 8-10, to nawet pewnie sam Sławek nie zdaje sobie z tego sprawy. I to jest przy jego dynamice, przy jego takiego charakteru, takiego zadziory, to naprawdę w piłce nożnej niewiele trzeba poprawić, żeby być zawodnikiem wartym dużo więcej i grać na podobnym poziomie dużo dłużej, o tak nazwę. To jest zdecydowanie, ja mu to kiedyś powiedziałem, że te cechy, jakie on posiadał w dzisiejszej piłce albo w tamtym czasie, przy odrobinie pracy oczywiście nad sobą, niewielkiej, to zdecydowanie mógłby grać wyżej albo dużo dłużej na tym wyższym poziomie. Pierwszy raz, kiedy podjąłem złą decyzję, kiedy powinienem pójść inną drogą? Pewnie dużo, na pewno podjąłem wiele złych decyzji i nie jestem nieomylny i wielokrotnie jak podejmuję decyzję, przede wszystkim muszę czuć się z tym, że ja biorę za to odpowiedzialność i to jest moja decyzja. Więc pytanie, która zła decyzja? Ciężko mi powiedzieć, bo nie podjąłem takiej decyzji, której by później bym cofnął i naprawdę bardzo żałował. Nawet jeśli ona była w danym momencie zła, to wiedziałem, że mogłem inaczej rozwiązać sytuację, inną decyzję podjąć, ale żeby ona mi utkwiła w pamięci na długie lata, bo ona była bardzo zła, to nie mam. No. Może jakbym wybrał co innego, to wtedy, ale ciężko mi powiedzieć. Oczywiście nie jestem idealny, popełniam błędy, też wolę podjąć decyzję, niż tej decyzji nie podejmować. Ale złych pewnie parę znalazł. Czasami los decydował za ciebie, tak jak wybuch wulkanu na Islandii, który być może twoją karierą pokierowałby zupełnie inaczej. To jest tak. Nigdy tak naprawdę wewnątrz nie chciałem pójść do innego klubu niż w tamtym okresie Dortmund. Ideą bycia w Genui, bo to było po prostu zobaczenie tego. Nie wiem, co by musiałoby stać na miejscu, żebym nagle poczuł, tak, chcę tu iść. Tak by dla mnie, ja byłem i jestem zawodnikiem, osobą, która lubi zobaczyć coś, doświadczyć i przeżyć to samemu. I taki też był pomysł. To nie był pomysł, że tam jadę i chcę tam zostać, to podpisać kontrakt, bo chciałem jechać, zobaczyć, doświadczyć, wyciągnąć jakieś wnioski, jakąś korzyść daną dla siebie wziąć z tego. Więc wątpię, żebym lecąc tam, będąc na miejscu, nagle bym się w czymś tak zakochał, że tak, czuję to, podpisuję, bo ja nie jestem osobą taką spontaniczną, że z minutami to nagle, o tak, róbmy to, szaleni, idźmy tam, ale nie, jestem z tych wyważonych, z tych, że bardziej myślących, bardziej nad daną sytuacją parę razy analizującą, liczącą niż spontaniczną. Ja nie jestem spontaniczną osobą, zdecydowanie, więc od początku wszystkie kluby, które wybierałem je, bo ja chciałem tam iść. I nawet jeśli ktoś mnie próbował namawiać na coś innego, to ja wewnętrznie zawsze coś mi podpowiadał i czułem, okej, idę tam. Nawet jak ktoś mi mówił, tak, ja nie odzywałem się, tylko tam bardziej takie, tak, nie mówiłem tego, ale już skończyłeś, ale wewnątrz sobie takie okej. Nie odpowiadając komuś, to i tak wiedziałem, że wewnętrznie wiem, gdzie chcę iść i wiem, co chcę zrobić. Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo. Jeszcze raz. Myślę, że chyba jeszcze raz wygranie Ligi Mistrzów.
No, z kibicami na stadionie. To zdecydowanie. Sportowo. Co jeszcze sportowo tak naprawdę? No myślę, że tutaj chyba jakieś nowe wyzwanie, jakieś w Barcelonie, wygrać trofea z Barceloną w tym mieście, z tymi kibicami na tym stadionie. To zdecydowanie jest coś, co mnie tak mocno wewnątrz buduje i tak motywuje do tego, żeby jak porównuję mistrzostwo czy z Lechem Poznań w tamtym okresie, to było coś wspaniałego, później z Dortmundem, później z Bayernem, tak teraz kolejne wyzwanie, kolejny sukces może smakować jak pierwsze. Już powolutku kończymy. Ostatnie pytania. Czy ty wyobrażasz sobie siebie za 10-15 lat? Co będzie robił, kim będzie Robert Lewandowski? Czy będzie uprawiał sport? To akurat wiem, że będzie. No będę. Ja myślę, że sport na pewno, myślę, że nawet gdzieś no nie, to jest sport, to nie robię tego, bo muszę, albo powinienem, tylko ja to kocham, lubię to i pewnie jakbym miał więcej wolnego czasu, to też inne sporty bym uprawiał, bo nie miałbym gdzieś z tyłu głowy tego ryzyka ewentualnej jakiejś kontuzji, która by mnie wykluczyła z piłki nożnej, więc zdecydowanie tutaj ja jestem z tych bardziej hardkorowych gości, jeśli chodzi o sport, o tych ekstremalny sport. Oczywiście myślę, że z tyłu głowy ciągle, tak jak zawsze, będę miał to światełko, co robić, czego nie przesadzać, no bo wiadomo, że są goście hardkorowi, którzy uprawiają sporty, ale no gdzieś dla mnie te zdrowie ma znaczenie, takie bezpieczeństwo, bycia z rodziną, jakby spędzania z nimi czasu, to zdecydowanie jest ta wartość dużo wyższa, ale no ja nigdy nie bałem się takich tych ekstremalnych sportów, choć to będzie pewnie to, co wyrobiłem się przez lata grania w piłkę nożną i podejścia życiowego pewnie mi zostanie na kolejne lata po piłce, czyli nie szaleństwo na to, żeby tylko zrobić cokolwiek albo pokazać komuś, bo akurat myślę, że nigdy nie miałem takiej wewnętrznej motywacji ani wewnętrznego poczucia, że robię coś pod publiczkę albo dla kogoś. Jak coś robię, to dla siebie. Ale myślę, że ta spontaniczność wypadów, czy to z rodziną, czy samemu, czy ze znajomymi, czy pewnie gdzieś może jakieś pojechanie na jakiś rajd amatorski, czy gdzieś na weekend pogranie w coś, gdzieś to pewnie te możliwości będę miał i będę chciał z tego korzystać, no bo zdecydowanie ta spontaniczność u mnie, nie dość, że sam w sobie nie jestem mało spontaniczny, to też możliwości nie mam, żeby być spontanicznym, ale co będę robił? Myślę, no przede wszystkim na pewno jakaś część zostanie przy piłce nożnej, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym wszystko, co przeżył, wiedzę, którą mam, wszystko, żebym po prostu nie chciał przy piłce czegoś robić, choć to nie będzie w 100% piłka nożna, na pewno. W ilu procentach to nie wiem. Pewnie po 2-3 latach, jak będę tęsknił, może już mi będzie brakowało tego zapachu szatni, to może zacznę myśleć inaczej, może bardziej to jednak weźmie górę. Teraz mogę myśleć, mogę mówić, więc wszystko to, co mówię, to nie jest 1 do 1 w 100%, bo to może się zmienić za rok, tak jak ja się zmieniam, jakim człowiekiem jestem teraz, a jaki byłem 4, 5, 6 lat temu i jakby ja się zmieniam i tego nie ukrywam, bo się zmieniam jako człowiek, jako osoba z innym czasami podejściem. To, że powiedziałem coś 5 lat temu, to nie okazuje się, że po 5 latach nie mogę zmienić zdania, albo inaczej zacząłem myśleć, albo zmieniłem perspektywę danej sytuacji. Tak samo pewnie będzie w życiu, że po 2-3 latach będę mógł więcej powiedzieć, czy ta piłka nożna to jest tęsknota taka większa, czy jednak jest dużo, ale pewnie przez to, że już się przygotowywałem mając 29-30 lat na życie po życiu piłkarza, 29 pewnie nawet 28, to będę miał możliwości i wiem, że będąc kapitanem reprezentacji Polski przez tyle lat, będąc w Bayernie, Monachium, patrząc jak to się zarządza, teraz Barcelona, są zupełnie inne światy, inaczej to wygląda, ale to doświadczenie zostanie, kontakty, znajomości, obycie, to pewnie też i jako przedsiębiorca, jako osoba, która sport dużo takich podobnych cech ma, szczególnie piłka nożna, co jednak biznes i podejście do biznesu, więc może w jakimś stopniu, jak będę miał czas i będę widział coś fajnego, z czym będę się spełniał, to może i w tym kierunku pójdę. Bez fałszywej skromności. Jaką ocenę wystawiłbyś sobie w szkolnej skali za swoją karierę? 10. A w szkolnej, przepraszam, poszedłem 10 na 10 poszedłem. Czyli 6. 6. Myślę, że jeśli patrzymy na teraz, to zdecydowanie przerosłem samego siebie i tego, co marzyłem, o czym myślałem, niż pewnie nie znam osoby, która by powiedziała 15 lat temu, że będę w tym miejscu, w którym jestem, więc nie ma takiej osoby na świecie.
Więc myślę, że samo to można powiedzieć, że ponad skalę za wszystko, co osiągnąłem. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że mi skromność przeszkadzała w karierze przez wiele lat. I oczywiście ciągle staram się tą skromność zachować, ale to nie jest ta skromność, gdzie ja powiem, nie jestem słaby albo nie dam sobie 4. Jakby ta pewność siebie mi wzrosła i wiem, w którym miejscu jestem, wiem, na co mnie stać i nie będę mówił, żeby cię podlizać komuś, żeby być skromnym, bo ludzie lubią skromnych ludzi, którzy nie mówią o sobie, a nie lubią tych bardziej odważnych, pewnych siebie, bo łatwiej jest się utożsamiać z takimi osobami, ale kiedyś ja byłem skromny, ja byłem za skromny. Ja byłem za skromną osobą, za taką, nie za miłą, bo miłym zawsze można być i zawsze pewnie będę szanował drugiego człowieka, ale gdzieś ta skromność mi przeszkadzała w karierze, żeby pokazać takie jaja, pokazać tą klatę do przodu i tą pewność siebie. Jednak no, musiałem się trochę tego wyzbyć. Też pewnie życiowa sytuacja mi pozwoliła do tego, żeby tą pewność siebie złapać, bo ja nie byłem pewnym dzieckiem, ja byłem bardzo skromny, bardzo niepewnym, pewnie i zakompleksionym i dziś musiałem się tego wszystkiego powyzbywać, nauczyć tej pewności siebie, tego co chcę, mówić o tym, do czego dążę, nie bać się tego, pomimo tego, że komuś się może wydawać, że to są bajki, to jednak wiedziałem, że to ma sens i to jest wartość dodatnia, gdzie nie każdy potrafi to robić i nie każdy też potrafi później być i osiągać sukcesy. I bardzo ładnie. I dlatego w skali szkolnej do 6 wystawiasz sobie 10 poza skalę. Dokładnie, tak. Ostatnie pytanie, Robert. Co byś powiedział sobie młodemu? Tak, kontynuując to, co przed chwilą pewnie mówiłeś. Wiele rzeczy. Wiele. Jakbym wiedział, co mógłbym zmienić, albo ktoś by mi wcześniej powiedział, co mogę wcześniej zmienić, to zdaję sobie z tego sprawę, że mógłbym dużo szybciej być na wyższym poziomie. Dużo szybciej mógłbym osiągnąć coś, czego nie osiągałem w tamtym okresie. Przecież to obycie to jest dla młodego zawodnika, jak ktoś ma osobę wokół siebie, która jest obyta, to jest chyba najważniejsza wartość dla młodego zawodnika do dalszego rozwoju. I ja powiem szczerze, chyba w Polsce miałem jedyną osobę taką, jak poznałem i czułem tą taką obycie u niego. To były prezes Zbigniew Boniek. To była osoba, która faktycznie, jak go zobaczyłem, pierwszy raz z nim rozmawiałem, choć nie ze wszystkim się zgadzałem, co mówił, ale czułem od niego to obycie, którego wcześniej w Polsce, a za granicą wielokrotnie doświadczałem, nie poczułem. I to nie da się opisać, że to, co mówił, albo to, jak się zachował, to po prostu czuje się od takiego człowieka, że on grał, widział i nawet czasami, jak powiedział parę rzeczy, to też były rzeczy, które wiem, skąd się biorą, wiem, dlaczego tak powiedział, bo mało kto coś takiego mógł i potrafił powiedzieć. Zdecydowanie to bycie, o którym myślę, że w Polsce się nie mówi, wiele ludzi też do końca teraz, o czym ja mówię, też pewnie nie zdaje sobie sprawy, o czym ja mówię, bo to jest pewnie temat na dłuższe wytłumaczenie, dłuższą rozmowę, to dla młodego zawodnika nie ma nic lepszego i ważniejszego niż nie umiejętności, nie doświadczenie kogoś, że ktoś coś widział, zobaczył, tylko to obycie i wskazówki, które nie dadzą rozwiązania, tylko pokażą, jak do tego rozwiązania dojść. Waszym gościem był człowiek bez kompleksów, śmiało patrzący w przyszłość i po prostu świadomy siebie. Robert Lewandowski. Dziękuję bardzo, dzięki. Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.